Witam w świecie izotopii. Jeśli interesujesz się minimalizmem, to prawdopodobnie znasz koncepcję mikrodomu, czyli tak zwanego tiny house. A może nawet zastanawiasz się, jak to jest mieszkać w takim miejscu. Ja w każdym razie byłam ciekawa i postanowiłam to sprawdzić, korzystając z letniego weekendu. W tym odcinku opowiem Ci, jakie są moje wrażenia z weekendowego pobytu w mikrodomu. Zapraszam! Nie znalazłam konkretnej definicji mikrodomu. Zazwyczaj są one stawiane z gotowych elementów, a ich powierzchnia nie przekracza 35 m2, bo wtedy nie potrzeba pozwolenia na budowę ani fundamentów. Postawienie takiego mikrodomu może być tańsze niż kupno kawalerki w Warszawie. W Polsce nie są one jeszcze zbyt popularne, ale jeśli ktoś marzy o domku z ogródkiem, a nie chce brać kredytu na resztę życia, to może być to coś w sam raz dla niego. Dom, który ja odwiedzam, znajduje się w Belgii, niedaleko Gandawy, a jego powierzchnia użytkowa wynosi tylko 18 m2. Otoczony jest ogródkiem, a w sąsiedztwie znajdują się tradycyjne domy jednorodzinne. W tym domu nikt nie mieszka na stałe, ale jest dostępny dla gości przez cały rok. Mamy tu część sypialnianą z podwójnym łóżkiem, które można złożyć do siedzenia. Pod łóżkiem oraz w jego obudowie jest sporo miejsca do przechowywania rzeczy. Całą jedną ścianę stanowi szyba i to daje niesamowite wrażenie przestrzeni. Cudownie jest obudzić się jedną nogą w ogrodzie. Dla tych, co lubią dłużej pospać, została zamontowana roleta nieprzepuszczająca światła. Na ścianie obok łóżka wisi długie lustro, w którym odbija się zieleń ogrodu, co dodatkowo powiększa przestrzeń optycznie. Po środku znajduje się część dzienna z piecem kominkowym, z którego ja nie korzystałam, bo jest środek lata, ale w zimie na pewno świetnie ogrzewa i tworzy wspaniałą atmosferę. W domku jest też mały grzejnik elektryczny. Po środku stoi okrągły stół i krzesła i jest jeszcze na tyle miejsca, żeby swobodnie poruszać się po domku. W ogóle nie czuję się, że przestrzeń jest taka mała dzięki przeszklonym drzwiom z jednej i drugiej strony budynku. Z obu stron są małe, zadaszone werandy, co przy letniej pogodzie stanowi przedłużenie części mieszkalnej. Kuchnia jest cała zabudowana szafkami, w których wbudowana jest mała lodówka. Po stronie jadalni jest wisząca garderoba na ubrania i szafka na buty. Wszystkie sprzęty AGD są schowane w szafkach, co daje bardzo minimalistyczny charakter całej kuchni. Na przeciwległej ścianie znajduje się normalnej wielkości zlewozmywak i dwupalnikowa płyta elektryczna. Nie ma tu zmywarki, ale biorąc pod uwagę minimalistyczne wyposażenie kuchni, to nie jest ona potrzebna. Jak widać, w szafkach i szufladach jest sporo miejsca. W drugim końcu domku znajduje się łazienka z ubikacją. W łazience jest prysznic i umywalka, no i oczywiście ciepła woda z bojlera, ale bojler jest mały i wystarcza na 2 szybkie prysznice. Łazienka też wydaje się większa niż jest w rzeczywistości za sprawą wstawionej w ścianę mlecznej szyby. Pomysłowym rozwiązaniem jest drabinka na ręczniki, którą można wystawić do ogrodu. Szafki są zabudowane nad toaletą i pod umywalką. Pojemniki wielokrotnego użytku są nie tylko estetyczne ze względu na minimalistyczny wygląd, ale też bardziej ekologiczne, bo kupując w większych opakowaniach produkujemy mniej plastikowych śmieci. Dużym minusem jest natomiast brak pralki,
ale myślę, że można by ją było zmieścić w kuchni. Energia tego mikrodomku jest bardzo dobra. Wokół dużo zieleni, choć ogródek jest prosty, trawa, kilka drzew i zioła przy domu. Jest tu dużo światła, tak jak lubię, dzięki przeszkleniu domu. Przyjemne jest wnętrze, obudowane impregnowanym drewnem. Domek jest przytulny i nie grozi tu klaustrofobia. Przypominam, że ten domek ma tylko 18 m², a typowy mikrodom 2 razy tyle. Gdyby budynek był wyższy, to część sypialnianą można by przenieść na antresolę i powiększyć część dzienną na dole. Czy ja jestem gotowa zamieszkać w takim mikrodomu? Przez większą część roku mieszkam sama i wtedy byłoby to możliwe. Ale czasami odwiedza mnie syn albo rodzina z Polski i wtedy nie wyobrażam sobie wspólnej egzystencji na tak małej przestrzeni. Przy tworzeniu tego odcinka współpracowała ze mną Dominika, moja polska przyjaciółka mieszkająca też w Belgii, która podziela moje zainteresowanie minimalizmem. Dominika mówi, że mogłaby zamieszkać na 18 metrach, ale sama, no i z pralką koniecznie. Jej zdaniem klasyczny tiny house, taki na 35-40 metrów, jest bardziej realny w przypadku pary, choć dla rodziny z dziećmi to raczej nie. Może to być jednak projekt na pewien etap życia. Mieszkanie w mikrodomu na pewno nie jest dla każdego. Trzeba lubić i praktykować minimalizm, doceniać uroki prostego życia, no i nie bardzo przejmować się opinią innych, bo chętnych do krytyki na pewno nie zabraknie. Jeśli nie chcesz mieszkać w bloku, a przeraża Cię gigantyczny kredyt na dom i jego budowa, no to może to być pewnego rodzaju pomysł, zwłaszcza kiedy dzieci wyfrunęły już z domu albo w ogóle nie masz ich w planie. Niektóre mikrodomy są budowane na kółkach, na takich ramach jak przyczepy kempingowe i można je wtedy przestawiać z miejsca na miejsce. No ale nie jest to operacja ani szybka, ani prosta. Mam nadzieję, że temat odcinka Cię zaciekawił i zechcesz zostawić lajka, a może nawet komentarz. Ja wszystkie je czytam i na wszystkie odpowiadam. Zapraszam też do subskrypcji i wciśnięcia dzwoneczka powiadomień, no to YouTube przypomni o każdym nowym odcinku. Ja publikuję nowy odcinek w co drugą niedzielę. Na dzisiaj już bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do zobaczenia.